Siemaneczko, dzisiaj opowiem Wam o selektorach CSS, czyli narzędziach, które pozwalają nam wybierać i stylizować elementy na stronach internetowych. Tak jak tutaj, dzięki wybraniu H1. Zmieniamy jego kolor na czerwono. Istnieje wiele rodzajów selektorów CSS, a każdy o swoich unikalnych możliwościach. W tym materiale poznamy kilka najpopularniejszych. Czym są selektory CSS? Wyobraź sobie, że tworzysz stronę internetową, która jest jak miasto pełne budynków. Masz budynki mieszkalne, nasze paragrafy to P, sklepy, takie obrazy, image, IMG oraz parki, listy, UL, jak tu mamy. No i wiele innych. Ale jak chcesz je wystylizować, aby ładnie wyglądały i były ładne w nawigacji. Tutaj wkraczają selektory CSS działające jak adresy w tym mieście. Selektor CSS to instrukcja, która mówi przeglądarce internetowej, które elementy na stronie chcesz wystylizować. Działają niczym adresy, prowadząc przeglądarkę do konkretnych budynków, naszych elementów w naszym mieście. Dla przykładu, wyobraź sobie, że chcesz wystylizować wszystkie paragrafy na swojej stronie na kolor niebieski i pogrubić czcionkę. Możesz użyć następującego selektora. Mamy to P, czyli paragraf, i dajemy mu kolor, żeby był niebieski, no to blue. Jak chcemy czcionkę zmienić, to dajemy font weight i dwukropek bold, będzie grubsza. Im więcej poznasz selektorów, tym bardziej precyzyjnie będziesz mógł stylizować swoją stronę. Potraktuj je jak narzędzia w skrzynce narzędziowej. Im więcej ich znasz, tym więcej możesz zbudować. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału oraz kliknąć w dzwoneczek. Dzięki. Rodzaje selektorów CSS. Istnieje wiele różnych rodzajów selektorów, każdy służący do wyszukiwania różnych typów budynków. Zacznijmy od selektorów uniwersalnych. To najprostszy, najbardziej podstawowy typ selektora. Oznaczony jest gwiazdką i służy do wybrania wszystkich elementów HTML na stronie. Działa niczym siatka obejmująca całe miasto, pozwalająca Ci dotrzeć do każdego budynku jednocześnie. Wybieramy po prostu całe miasto. Dobrze, zobaczmy jak to już w kodzie działa. Najpierw linkujemy CSS. O tym było w poprzednim materiału o CSS-ie. Zobaczmy jak to teraz wygląda. Jak widzimy, nie ma żadnego stylu, nie ma żadnego koloru. I teraz wybieramy wszystkie elementy HTML za pomocą tej gwiazdki. No i nadajemy im kolor tam jakiś niebieski, tak? I patrzcie, wszystkie po prawej mają kolor niebieski teraz. Dobra, zmieńmy sobie jakiś kolor na czerwony, no i tak samo wszystkie po prawej mają kolor czerwony. Dodajmy jakieś tło, tam nie wiem, jakieś niebieskie, no i wszystko ma niebieskie tło. I żeby było na środku nasz tekst. Centrowanie. Selektory uniwersalne należy stosować z rozwagą. Zbyt częste ich używanie może prowadzić do nieczytelnego i trudnego do utrzymania kodu. Staraj się stosować te selektory tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a w pozostałych przypadkach używaj bardziej szczegółowych selektorów, o których zaraz. 2. Selektory typów elementów. Służą one do wybierania określonych typów elementów HTML. O typach elementów HTML w tym materiale na stronie internetowej. Działają niczym tablice informacyjne w mieście, kierując się do konkretnych rodzajów budynków, np. sklepów, parków czy domów. Są bardzo przydatne do stylizowania określonych typów elementów na stronie. Pozwala to na uporządkowanie i uczytelnienie kodu CSS, a także na łatwe modyfikacje wyglądu różnych części strony. No i zobaczmy w kodzie jak to działa. No to mamy te nasze elementy, różne typy, tam H1, paragraf i H2. No zobaczmy jak to wygląda po prawej. No i widzimy jakieś tam jest niewystylizowane. I teraz sobie wybieramy tutaj po H1 i zmienimy sobie jego kolor na jakiś tam czerwony. No i widzicie, tylko nagłówek został zmieniony. I teraz kolejny element chcemy wybierać. To znowu po typie paragraf i weźmy mu, zmieńmy kolor też na niebieski. Jest pierwszy i drugi, bo są dwa paragrafy. O, widzicie? I teraz jeszcze jest H2. Sobie wybierzmy H2. I też mu zmienimy kolor na jakiś tam zielony. I jest. Trzeci rodzaj to selektory wielokrotne w CSS. Pozwalają nam na wybieranie i stylizowanie kilku elementów jednocześnie. Tak jak wcześniej wybieraliśmy jeden, tak tutaj możemy kilka. Po prostu po przecinku dajemy kolejne.
I zobaczmy, jak to w kodzie działa. Mamy H1, H2, H3, 3 nagłówki mamy i chcemy wystylizować wszystkie naraz. No to wybieramy H1, przecinek, H2, przecinek, H3 i wszystkim zmienimy kolor na aqua. No widzicie, wybraliśmy wszystkie 3 nagłówki po przecinku. No i znowu tam jakiś inny kolor. Dobra. Widzicie, po przecinku są kolejne. Czwarty typ to selektory identyfikatorów. Służą do wybierania pojedynczych, unikalnych elementów na stronie internetowej. Działają niczym adresy budynków w mieście, prowadzące Cię prosto do konkretnego mieszkania. Każdy element HTML może mieć przypisany tylko jeden identyfikator, co czyni selektory te bardzo precyzyjnym narzędziem do stylizowania. Stosujemy je, gdy chcemy wystylizować pojedynczy, unikalny element na stronie, właśnie pod tym ID. No i zobaczmy, jak to działa. Najpierw tworzymy ID dla naszej H1. To wpisujemy sobie ID jakieś tam. Załóżmy nowe, tak? No zobaczmy, jak to wygląda. Tam widzicie, no nic tu nie ma za bardzo, jest po prostu ID. I teraz wpisujemy hashtag i nasze ID, czyli to było ID nowe. I tutaj dajemy już kod. Tam trzeba na czerwono damy. Widzicie, jest hashtag ID. Kolejny rodzaj to selektory klas. Służą do wybierania grupy elementów HTML, które mają przypisaną tą samą klasę. Działają niczym kategorie w sklepie, pozwalające Ci dotrzeć do wszystkich produktów należących do danej kategorii. Elementy HTML może mieć przypisanych wiele klas, co czyni selektory klas bardzo wszechstronnym narzędziem. Najlepiej jest stosować, gdy chcemy stylizować grupę podobnych elementów oraz ponownie wykorzystywać style w różnych częściach strony. No i zobaczmy w kodzie. Najpierw tworzymy różne klasy dla naszych elementów. Tutaj wpisujemy class równa się i nazwa klasy, paragraf. Tutaj akurat wpisuję. Następnie kolejna i dajemy tą samą klasę, jak widzicie. I teraz dajemy inną klasę, coś innego, żeby pokazać, jak to działa. No i teraz dajemy kropka, nazwa klasy. To był nasz paragraf. Tak się nazywała klasa, no i zmienimy sobie kolor na czerwony. Jak widzicie, tylko dwie pierwsze, ale zaznaczyliśmy kilka, które mają tą samą klasę. Jak wpiszemy sobie klasę coś innego, to również wystylizujemy. Jakiś tam kolor niebieski i widzicie, jest. Czyli najważniejsza jest ta kropka i nazwa klasy. Następny rodzaj to selektory potomkowe. Służą do wybierania elementów HTML, które są potomkami, czyli znajdują się wewnątrz innego elementu. Działają niczym drzewo genealogiczne, pozwalają Ci dotrzeć do wszystkich potomków wybranego przodka. Są bardzo przydatne do stylizowania struktury strony internetowej. Stosujemy je, gdy chcemy stylizować elementy w kontekście ich umiejscowienia w strukturze strony oraz ukrywać lub pokazywać elementy w zależności od ich położenia w drzewie HTML. To jest dom. O tym będzie w innym materiale. Dobrze, i teraz wchodzimy do kodu. UL to jest nasz rodzic, to będzie istotne później. I nasz anchor to A, to jest nasze dziecko. Czy mamy rodzica? I anchor to jest dziecko jego. I dzięki temu w stylu teraz wpisujemy, najpierw jest rodzic, a później jest dziecko. I to będzie istotne właśnie do stylizacji tego. Widzicie? Dałem kolor czerwony i tylko te anchory u naszej liście zmieniło im kolor, bo teraz wpiszemy sobie anchor i widzicie? Nie ma tego koloru czerwonego. Więc tylko dziecko danego rodzica. Teraz wpiszmy sobie anchor i damy sobie kolor jakiś blue. I widzicie, zmieniło tylko ten, który jest poza. Ostatni typ to selektory pseudoklas. To specjalne typy selektorów, które pozwalają nam na stylizowanie elementów w zależności od ich stanu lub interakcji z użytkownikiem. Działają niczym dodatkowe opcje w sklepie internetowym, które umożliwiają filtrowanie produktów według różnych kryteriów. No i dla przykładu hover wybiera element, na którym aktualnie znajduje się kursor myszy, focus wybiera element, który jest aktywnie fokusowany, tam na przykład pole tekstowe, do którego wpisuje użytkownik, no i active wybiera element, który jest aktywnie wciśnięty, na przykład przycisk myszy.
Stosujemy je, gdy chcemy stylizować elementy w zależności od interakcji użytkownika, np. najechanie myszą, czy tam kliknięcie. Czy tworzyć dynamiczne i angażujące strony internetowe. I teraz przykład w kodzie. Mamy Anchor i mamy też inputa. I chcemy sobie zmienić. Najpierw jest element, a później czynność, czyli Anchor i po tym jak najedziemy hover. I tutaj będzie, że zmienimy kolor po najechaniu. I widzicie, jest na czerwono. I z inputem będzie tak, że fokus, czyli po tym jak klikniemy i będzie po prostu skupiony na tym elemencie. No i też zmienimy sobie kolor tekstu na tam aqua. I patrzcie, wpiszę sobie tekst jakiś. Jest faktycznie ten kolor. Może bardziej widoczny będzie jak zmienię background kolor, czyli tło. A tam jakieś tam. No i widzicie, jest sfokusowany i jest zmieniony kolor. Selektory CSS to potężne narzędzia, które pozwalają nam tworzyć piękne i funkcjonalne strony internetowe. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć podstawy selektorów CSS. Dzięki za obejrzenie materiału, a jeżeli interesuje Was czym w ogóle jest CSS, to zapraszam tutaj. Na razie.